No cześć, to już rok jak odebrałam Volvega. Minął rok, trzeba myśleć co dalej. I ja jak to ja, zanim się na coś zdecyduję, lubię wypróbować. Na jednym z kierunków, o których myślę, to jest transport intermodalny. Jak transport intermodalny, to oczywiście LKW Walter. No i właśnie, jesteśmy w siedzibie głównej LKW Walter pod Wiedniem. To jest akurat plac Wartel Leasing, gdzie przewoźnicy współpracujący z LKW Walter mogą sobie leasingować przeróżne ciężarówki. No i słuchajcie, i to jest moja ciężarówka na dziś. Volvo Aero. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda dzień z pracy kierowcy, przewoźnika pracującego w transporcie intermodalnym. Także bierzemy auto, zakładamy koszulkę LKW Walter, jedziemy na terminal, gdzie podepniemy załadowaną naczepę, którą weźmiemy na rozładunek. Dzień z życia kierowcy w intermodalu. Jedziemy! Chodźcie, chodźcie. Ja już tutaj sobie wkładam kartę kierowcy do tachografu. Zalogujemy się. Już potwierdzam. Karta będzie się logować. W międzyczasie ja już sprawdzam, gdzie w ogóle dokładnie jedziemy. Adres. Kraj, firmy, Polska. Jest tak za pierwszym razem, jak się wkłada karta do nowego tachografu, to tak jest. PL. Dobrze. No i dobrze, karta się loguje. No i teraz jest moment na to, żeby zobaczyć, gdzie jest dokładnie adres. Więc tak, z tego, co się dowiedziałam, wszystko będę mieć w aplikacji. Więc tak, wchodzę sobie w aplikację Loads Today. To jest ta aplikacja i w tej aplikacji ma być dosłownie wszystko. My sobie wchodzimy w zlecenia. Tutaj mam i tutaj jest już moje zlecenie na dzisiaj. Unloading, tracking. To jest pierwsze. No i tutaj powinno być wszystko podane, więc tak, z aplikacji wynika, że mamy osobę kontaktową, do której mogę zadzwonić. Spróbujmy. O, można od razu dzwonić, to spoko. Można też wysyłać wiadomość, tak? Tak, i to od razu idzie mail. Od razu jest podane odnośnie jakiego zlecenia się tyczy. Dobra, super, idziemy dalej. Więc jak sobie wejdziemy tutaj w to zlecenie, to jest podany, jest adres. Tutaj od razu widać, że teraz pokazuje na mapie. I na przykład, jakbym chciała sobie włączyć to do nawigacji, od razu takiej dla ciężarówek, bo tutaj szczerze powiedziawszy nie jestem pewna, czy to będzie dla ciężarówek, czy nie. To wchodzę sobie. Tutaj sobie mogę skopiować koordynaty. Jest adres, ale są też koordynaty i to jest mega fajnie. I ja mogę sobie wziąć teraz, tworzę sobie aplikację z nawigacją dla ciężarówek. Skopiuję sobie tutaj koordynaty i mamy od razu drive i to już będzie droga dla ciężarówki. Więc tutaj już mamy gotowe. Pojedziemy sobie na aplikacji, udostępnię lokalizację swoją na czas, gdy jadę, tak żeby w biurze ludzie mogli wiedzieć, co się teraz ze mną dzieje, na jakim etapie, że tak powiem, jest sytuacja. Jedziemy? Jedziemy. Zapinamy pasy. Dobra, kamery. No a dobra, tutaj też mamy kamerę. Dobrze, dobrze, dobrze. Więc tu mamy jedną kamerę, a drugą mamy z tyłu kamerę. Ale fajnie, nie? To wygląda. Bo z tyłu kamery to jeszcze takiej, no nie miałam nigdzie. Można odjeżdżać i patrzeć, co jest w tyle. W transporcie intermodalnym to jest tak, że albo się na przykład bierze pustą naczepę, jedzie się na załadunek, ładuje się, spina się wszystko porządnie i zawozi się załadowaną naczepę na terminal, gdzie się ją odpina, zostawia dokumenty i koniec roboty. Albo właśnie tak, my dzisiaj robimy ostatnią milę, czyli jedziemy na terminal, podpinamy naczepę i jedziemy na rozładunek i wtedy już wysyłamy dokumenty i koniec tego danego zlecenia. No więc ja jestem mega ciekawa, jak to wygląda, bo powiem Wam szczerze, że ta perspektywa, ta moja perspektywa, gdy ja zamawiałam Volviego i gdy sama zaczynałam jeździć swoją własną ciężarówką, jest zupełnie inna niż ta, którą ja teraz mam, gdy myślę o tym, jak rozwijać firmę. Ja sobie zawsze myślałam, że większość kierowców to ma tak jak ja, że po prostu wziąć ciężarówkę i jechać
na drugi koniec po prostu Europy. No ale teraz jak ja już szukam kierowcy, no to się okazuje, że każdy chciałby pracować 4 dni w tygodniu, każdy chciałby mieć lekką pracę, no i oczywiście bardzo dobrze zarabiać, no i być co weekend na 3-4 dni w domu. Ja to oczywiście szanuję, natomiast mając już takie doświadczenie wielu rozmów z różnymi kierowcami, którzy składali CV do mnie do firmy, to ja już teraz wiem, że to, co mi daje fan, to nie daje fan wielu kierowcom. Co oznacza, że ja muszę znaleźć taką pracę dla swojego auta, która da mi ogromną przewidywalność, jeżeli chodzi o planowanie pracy auta, ogromną przewidywalność, jeżeli chodzi o finanse. Ja muszę po prostu wiedzieć, ile to auto będzie mogło robić kilometrów, na jakich zasadach, na jakich warunkach. No i też kierowca, który przyjdzie do firmy, też po prostu będzie wiedział, będzie tak i tak, a nie będzie inaczej, więc no, perspektywa się zmienia w zależności od tego, na jakim etapie się jest. Co więcej, wydaje mi się, z tego, co z roku na rok robię ankiety na social media, gdzie pytam Was o to właśnie, o szacunek w transporcie, o to, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co byście tam zmienili w transporcie. No i też widać, że młodzi kierowcy wcale też nie chcą jeździć w takie długie trasy i chyba raczej wszystko, cały świat zmierza w tym kierunku, żeby kierowca był codziennie w domu, albo był jak najczęściej w domu, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. No więc mi się zdaje, że będąc człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, no to wychodzi na to, że intermodal to chyba jest jedyna odpowiedź dla takich kierowców. Więc to też nie jest tak, że transport intermodalny to jest łatwa robota. Ja dużo z Wami rozmawiałam na parkingach i ja słyszę, że to jest praca, do której trzeba trochę się fizycznie napracować, bo te ładunki trzeba spinać, trzeba kontrolować naczepy. Natomiast jest to praca przewidywalna. I wydaje mi się, że w transporcie nigdzie nie ma łatwej pracy. Transport to jest wyzwanie, transport to jest ciężka praca. I wydaje mi się, że nawet jak kierowca przepina tylko chłodnie, to i nawet samym przepinaniem naczep i ciągłą jazdą można się po prostu zmęczyć, więc w łatwą pracę i to ja nie wierzę. Natomiast też przez te 2 lata, jak jeździłam Volvim po parkingach, to też rozmawiałam z dużą ilością takich przewoźników jak ja, czyli kierowca, właściciel z jedną ciężarówką. Dużo słyszałam dobrych opinii na temat współpracy z LKW Walter jako przewoźnik, więc ja wiem, że to jest gigantyczna firma. To jest największa firma specjalizująca się w FTL, czyli Full Truck Load, czyli takie ładunki całopojazdowe. Więc wiadomo, że tam, gdzie są wielkie firmy, tam jest dużo różnych emocji i zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Natomiast ja też rozmawiałam z przewoźnikami, którzy na stałe jeżdżą pod LKW Walter, no i oni dobrze się wypowiadali. Może nie taki wilk straszny. Jeden jest bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o jazdę dla ciężarówek, bo przez sporą część trasy jest właśnie ograniczenie prędkości do 60 na godzinę. Jest bardzo dużo fotoradarów tutaj. No i też szczerze powiedziawszy, to natężenie ruchu jest rzeczywiście gigantyczne. No a pasy są stosunkowo wąskie, więc w tych godzinach szczytu to w niektórych miejscach, gdzieś tam się wjeżdża w tunele, to rzeczywiście jest ciasne. No ale w końcu Stare Miasto, ta autostrada też częściowo wcale nie wiedzie przez obrzeża. Nie jest to taki typowy jakiś taki ring daleko, jak teraz jedziemy, tylko jedziemy w dużym stopniu blisko centrum, więc pięknie, ładnie trzeba jeździć po Wiedniu, 60 na godzinę. Żeby nie robić na mandaty. Gdzie my mamy te jagodzianki? Głodna jest. Zostały w aucie. Dobrze, jadę dobrze. O, jest zakaz trąbienia. Fajne miasto. Są tory, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Tu już jakieś maszyny widać. Ingate Terminal. Czy to tu, czy nie tu? Chyba tu, nie? Jezu, ja taka jestem fujara, że tak nie potrafię tego znaleźć? Nie, to tam jeszcze, dobra. Ja taka fujara jestem. Ale tutaj też przejedziemy, tak? Tak. A nie, to dobrze pojechałam. A? Czy tak źle ze mną nie jest? Dobrze. Po portach to ja trochę jeździłam
ale po to, żeby ładować śmigła, natomiast kontenery intermodal to jest dla mnie czarna magia. I teraz tam sobie jedziemy na check-in. I teraz, proszę Państwa, dokonujemy zamiany. Tak to zrobimy, patrzcie. Pozwoliłam sobie wziąć eskę, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie z eską. Wy się nie patrzcie teraz. Tak mi pasuje, taki granatowy. Nie mam lusterka, więc nie zobaczę. No i proszę Państwa, musimy wziąć jeszcze... Gdzie są nasze kamizelki odblaskowe? Jest kamizelka. Trzeba się zameldować, żeby wjechać. End road, dobra. Wchodzimy w aplikację i co teraz? Jedziemy, chyba tutaj coś trzeba będzie podawać. Tu jest jakiś ekran, chodźcie, jedziemy zobaczyć. No dobra, więc teraz tak, wybieramy język, weźmiemy sobie nasz polski. Numer rejestracyjny od ciężarówki. Przecież nie wiem. Dobrze. Zobaczmy, jak sobie z tym radzimy. R. O. Teraz tak, dostawa, odbiór. Czyli ja biorę odbiór, tak? Tak, odbiór. Kontener, autoryzacja. Trzeba podać tutaj numer rejestracyjny, tak? Znaczy, HR. Curtain-sided trailer is which one here? Ja, aber you have wrong. Das? No. Okay. This? Here no. Okay. This is Sattel 4596 and back. And here come LKWA. LKWA, danke. And here kommt dann Referenz. Aber Referenz? I'm not 100% what. Better you can speak with kolega. Yeah, okej. Dobra. Powiedzieli mi, żeby wpisać, pan mi powiedział wpisać Walter. After 10 seconds go open, parking with this ticket in office, and then in office you become your papers, big one, small one, and then you must drive in. Okay. And inside you found the trailer Okay. on Terminal 3. Danke. Nie ma jak to pierwszy raz coś robić. Człowiek nie wie co i jak, a kolejka za nim stoi. Ale dzisiaj akurat kolejki, znaczy teraz była kolejka, ale sobie poradzili. To już kilka problemy. Dobra. Powiedział, że tak, parking, biuro, papiery, naczepa. Niby proste, ale... Dobrze, czy to widać, że to jest wszystko jednokierunkowe. Staniemy sobie tu. No i idziemy do biura. No więc jak będziecie kiedyś mieli tu przyjechać pierwszym razem, no to już wiecie co robić. Mi się zdaje, że takie coś jest najgorsze, jak jest młodym kierowcą. Bo się tak człowiek stresuje, od razu wtedy mu się zdaje, że wszyscy na niego są źli z tyłu i że on jedyny na całym świecie nie wie o co chodzi. Ja też nie wiem o co chodzi. Czy to jest możliwe? To jest Office Ingate, chyba to będzie tu. Ingate, aha, tu. Czyli tu, i tu, i tu. Okej. Danke. Czyli jedziemy na trójkę. Czekajcie, tu powinny być podane informacje, tak? A gdzie jest numer naczepy? Kennzeichen. RA końcówka 891. RA. No dobrze, szukajmy. Szukajcie, znajdziecie. Nigdy nie lubię robić roboty po raz pierwszy. Jak już człowiek coś zrobi kilka razy, to już nie ma problemu. Za pierwszym razem zawsze problem. Czyli teraz biorę to. Daję tu, tak? Szukamy trójki. Jesteśmy coraz bliżej. Znajdziemy to. Ciekawe, co jest w naszej naczepie w ogóle.
Dla mnie to jest zawsze fascynujące, jak ci operatorzy znajdują te kontenery. Ja jestem zawsze ciekawa, jaki oni w ogóle system mają. Czy oni w tych swoich wyświetlaczach im pokazuje na przykład, że ma podjechać do rządu, nie wiem, 10 takich kontenerów i ten kontener, który ma załadować, jest na przykład na dole? Czy on ma taką mapę tych kontenerów? Czy on po prostu tak musi patrzeć, gdzie jest ten kontener i tak sobie... Dobra. Oni zawsze mają pierwszeństwo w tych miejscach. A, że macha drogą ręką. Danke. Już są naczepy LKW Walter, już jest dobrze. A, czyli to są LKWA, to są te numery też dobre. Czyli my mamy jakie LKWA? Czyli nie po numerach rejestracyjnych, tylko to LKWA, tak? A jakie my tu mamy to LKWA? 8481 będzie końcówka, tak? Dobra. To teraz znajdźcie, jak tutaj tyle tych naczep jest. Czyli szukamy takiej naczepy, co ma końcówkę 8481 8481 8481 8481 8481. Dobra, z tej strony już nie widać. Się zawrócimy. Niebieski kwiat i kolce. Niebieski kwiat i kolce. Dobra, teraz szukamy jeszcze raz. 8481 8481 8481 8481 84 nie 81 84 81 84 81. Tu nie patrzyliśmy, tak? Jeszcze. To teraz tu. Ja już nawet nie wiem, czy patrzę na dobre numery. 84 81 84 81 84 81 84, dobra. Jedziemy dalej, następny rząd. 8481, tak? To jest to, tak? Tak, tak? Wyobrażacie sobie, podjeżdżacie, podpinacie jakąś naczepę nie tą i przywozicie klientowi coś zupełnie innego, dla innego klienta. Ciekawe, czy takie rzeczy się zdarzyły. Dobra, popatrzmy dobrze, skupmy się teraz, skupmy się. To nie są żarty. 20, 78, 481, tak? Pasuje. No dobra, to bierzemy. Czyli podpinamy i robimy inspekcję. I teraz będzie pierwszy raz podpinanie naczepy bez lusterka. Potraficie się cofnąć bez lusterka? Ja nie wiem. A jak to śmiesznie wygląda. No dobrze, i teraz tak, jak jesteśmy w aplikacji, to patrzcie, jest tutaj coś takiego jak Carry Out Check, czyli teraz trzeba sprawdzić, czy wszystko jest ok z naczepą. I mamy takie opcje, że wszystko jest dobrze, że naczepa jest uszkodzona, że towar jest uszkodzony, więc teraz obejdziemy, zobaczymy, czy wszystko jest ok. Jak jest wszystko ok, to zaznaczymy, że jest wszystko ok i zrobimy zdjęcia tak czy inaczej, Więc tak, jeżeli chodzi o transport intermodalny, wiadomo, że to wjeżdża sobie, znaczy nie wjeżdża, tylko po prostu dźwig nakłada to na wagon. To jedzie przez tunele, jedzie przez jakieś różne tereny, więc to jest mega ważne, żeby dach był cały, żeby wszystkie nity przy dachu były dobre, żeby plandeka nie była podarta, żeby nic nie wystawało, bo generalnie to może dojść do zatrzymania pociągu, przecież jak coś tam zacznie powiewać, urywać się i tak dalej, więc sprawdzamy nogi, muszą być opony oczywiście dobre, więc zobaczymy, jak ta naczepa przyjechała, czy wszystko jest ok. Lepiej bez okularów patrzeć. No, te nity trzeba sprawdzać. Ja pamiętam, że jak ja woziłam jeszcze pociągi, o dobra, tutaj jest powietrze, trzeba już dać do poziomu. O, dobra, no, podciągnąć i teraz już się będzie poziomować, jak podepniemy, bo teraz była spuszczone. Powietrze, to jest raz, zobaczmy, jak tam w środku. No i właśnie zaczęłam mówić. Ja jak swego czasu, pamiętacie, czasami jeździłam do Włoch na tych koleją, no to jak woziłam takie stare naczepy, to jak robili inspekcje, to podważali właśnie dach. Jak było jakieś tak, że właśnie nity nie trzymały, to musiałam przerzucać pasy i w każdym miejscu, gdzie nit był po prostu nietrzymający, to musiałam po prostu pasy zapinać na dach, żeby nie było jakiegoś problemu. Zobaczmy, co my w ogóle wieziemy. Jak myślicie, co tam będzie?
Okej, to wygląda na ciężkie, ale widać, że jest pospinane. Zobaczmy, jak to z przodu wygląda. Czy tak samo? Tak samo. Widać, że jak zanim tutaj przyjechałam, to sprawdzałam sobie właśnie, co oni tam mają w tej aplikacji dla kierowców, bo też byłam ciekawa właśnie, czy mają jakieś specjalne sposoby spinania pasami i tak dalej. To ja po prostu tyle razy jechałam pociągami, tylko od razu z naczepą, że nie widziałam, jakie te naczepy niektóre dojeżdżały, bo to nie był transport taki intermodalny, jak ten, że się naczepę zrzucało. Naczepę wrzucali na pociąg i naczepy same jadą bez ciągników, tylko ja byłam. Więc jak któregoś razu wiozłam, nie wiem, czy robiłam wtedy film, czy nie, jak któregoś razu wiozłam jakiś taki grupaż typowy, więc po prostu wszystko tam nawalili. Jakieś opony, jakieś różne części, jakieś w ogóle też granulaty. I jak te opony się po prostu gdzieś tam poprzewracały, takie pasy się zluzowały. Jak te pasy wyszły spodem, to ja myślałam po prostu, że zawału serca dostanę. Jak się pociąg zatrzymał, widziałam, że z mojej naczepy wiszą pasy i powiewają. Masakra. Dobra, widać, że ta naczepa spięta jak w szkoleniu na krzyż. Jedyne, co jest nie okej, widzę, że ta naczepa jest dosyć nisko, więc trochę sobie ją podniesiemy. Podnosi się, czy nie? To jest niestety bardzo wolny proces. Nie wjadę tak, jak jest tak nisko, bo mi nadkola się porysują. Jak trzeba, to powiesuję. No to dawaj. Jak? Ciężko, nie? No. Ale widzę postęp, ale idzie w górę Patryk. Kurde, już z milimetr poszła. No więc sprawdzone, wygląda na to, że wszystko jest ok. Więc włączamy teraz tą opcję tutaj, że everything ok, no damage to the trailer. I teraz tak, taki jest rysunek naczepy. I mamy teraz zrobić zdjęcie naczepy z jednej strony i z drugiej strony. No więc robimy. Dobra. Dobra, więc robimy tak zdjęcie. Chyba bardziej może tak, żeby było też bok widać. I przód i bok. Dobra. Jedno zdjęcie. Już. I teraz drugie po przeciwnej stronie. Tak, żeby było widać teraz tył i drugi bok. Takie inspekcje to nie jest coś, co się chce robić i się ma ochotę robić dokładnie. Ale zawsze się zdarzają szkody, a też możliwe jest, że zdarzy się szkoda w czasie załadunku czy rozładunku naczepy. Więc wiecie, swojego biznesu, swojego tyłka zawsze trzeba chronić i pilnować. No i dobra, robimy zdjęcie teraz. O tak, albo jeszcze troszeczkę bardziej, żeby było jeszcze więcej boku widać. O, dobra. No i dobrze, mamy dwa zdjęcia zrobione i teraz dajemy send. Też jest jeszcze tutaj opcja, gdybyśmy chcieli coś napisać. Nie mamy nic do napisania, więc po prostu zrobimy send. Popatrzcie, od razu mi zaliczyło, że trailer check jest zrobiony. Everything ok. Wszystko jest dobrze. Dobra, podepniemy teraz, ale jestem ciekawa, czy od razu mi wpadły te punkty. Dashboard, dobra. Tu są tracker points. No i od razu już mi popatrzcie, za trailer check w tej chwili wpadło mi 20 punktów. Tracker points to są te punkty, które właśnie zbieracie za takie rzeczy jak teraz. Czyli wysyłanie zdjęć, robienie checków. Generalnie chodzi po prostu o to, żeby robić dokumentację waszej pracy, którą tak czy inaczej wykonujecie, więc jeżeli przewozicie czasami jakieś ładunki, czy na stałe, czy w ogóle czasami tylko od LKW Walter, to warto jest się zarejestrować. Na sam start, za samą rejestrację dostajecie 900 punktów, a później sobie cały czas zbieracie i wymieniacie na nagrody. I pamiętajcie, że nawet jeżeli zmienicie firmę, to wasze punkty idą zawsze z wami, bo konto jest wasze, a nie firmy. Więc nawet jak zmienicie firmę, nic nie tracicie, tylko punkty zostają z wami dalej. Dobra, podpinamy tu naczepę. O kurde, ale jakie tu są jeszcze do podpięcia, nie? Ciekawostka w tej naczepie. Pewnie tu jest jakiś łańcuszek albo gdzieś nie ma. A, bo to żeby można było tutaj, czyżby? No można tak, patrzcie, podpiąć sobie. To pewnie jest do tego, że jak na droga musi być, a może na niektóre wagony trzeba mieć je wyżej, żeby się nie uszkadzały? No ciekawe. Dobra, w każdym razie podpinamy.
Jest ok? Według mnie to my musimy je zdjąć. Ja je wezmę z powrotem. Na nadkola tak mały prześwit mamy między nadkolem a naczepą, więc uszkodzilibyśmy je. Wiadomo, że jak się zamawia typowo ciągnik pod konkretną naczepę, konkretny typ naczepy, wymiary, to takiej sytuacji nie ma. Natomiast także czasami jest z ciągnikami testowymi, że one są w miarę uniwersalne, więc pasują w miarę wszędzie. W miarę. Strasznie mała odległość, jejku. To jest gumowe, więc to sobie będzie tutaj pracować w razie jakichś skrętów i tak dalej. No dobra. Jak tu jest mało miejsca! O ja nie mogę, jak ja się tu zmieszczę. Ja już zapomniałam, jak to jest, że między standardowym ciągnikiem a standardową naczepą jest naprawdę bardzo mało miejsca. No śmieszne. Dobra, podpinamy to. Dawniej to było 5 kabli wszystkich przewodów do podpięcia. 2 pneumatyczne, 2 elektryczne i 1 ABS. A teraz i ABS albo EBS i elektryczne, jest wszystko w jednym kablu, więc są tylko 2 pneumatyczne, no i 2 takie prądowe. W sensie, że te 2 są w jednym, a ABS jest osobno. No, źle powiedziałam. Jak popatrzyłam teraz na to, pomyślałam. Dobrze. To już mamy wszystko. Jeszcze podnosimy nogi. To jest. Nogi są bardzo ważne, bo wiecie, one tutaj widać, że są ok, ale tak są skonstruowane. Widzicie, że mogą sobie pracować. To tak za każdym razem, jak się siada po prostu na jakiś nowy sprzęt, to lepiej jest wszystko sprawdzać 3 razy. Pójść sprawdzić, a później jeszcze raz sprawdzić, czy się w ogóle o czymś mogło, że na przykład nie zapomniała. Na takie rzeczy jak siodło, swoim to się jeden rzut okiem już się widzi, czy jest zapięte dobrze, czy nie. Tutaj to lepiej sprawdzić. I teraz będziemy jechać na rozładunek. Też macie też czasami tak, że już niby wszystko, ale jeszcze coś. No właśnie, dokumenty. No dokumenty. Przecież to jest najważniejsze. Najważniejsze, nie najważniejsze, ale jest super ważne. Więc tutaj przy naczepie są zostawione dokumenty chronione przed wodą. Zamykamy z powrotem. No i tutaj mamy normalnie CMR i tutaj też normalnie musimy uzupełnić. Jest wpisany jeden przewoźnik, który robił pierwszą milę, który odbierał ładunek i dostarczał na terminal. Teraz nasza kolej. Wpisujemy Imagination. I wtedy jedziemy. Normalnie to bym oczywiście po prostu wbiła swoją pieczątkę, gdybym pamiętała, żeby spakować ze sobą pieczątkę. Jeszcze numer rejestracyjny, jaki to był. I to wszystko w każdej, wiecie, w każdej wersji, dlatego jest dobrze mieć pieczątkę. I ja ją mam, tylko jej nie mam. Mamy to. Jeszcze ostatni etap teraz tak. Wchodzimy w aplikację, mamy tą swoją trasę, zlecenie. No i teraz sprawdzamy, dokąd jedziemy. Wiemy, że to są jakieś chemiczne produkty. Mamy show on map. Znowu sobie skopiuję i mogę sobie tutaj włączyć jazdę i mogę sobie też włączyć tu TomToma, co jest dla ciężarówek. No dobrze, mamy ustawioną nawigację. Jedziemy. Ciężki ładunek? Ciężki, no. Ja to jeszcze na podepnę, to lubię zrobić taki... Ale ciężki. Ja tak podpinam coś nowego, to ja nigdy nie jestem pewna sprzętu tak do koniec. Jest nowa naczepa i absolutnie tu nie ma żadnego problemu, natomiast jeżeli chodzi o manewry i tak dalej, to ja mam po prostu zero pewności. Tyle lat jeżdżę, ale i tak w sumie nie wiem. Ale to jest dziwnie. Raz, że koła się nie skręcają. 2, że ten róg naczepy z przodu mocno zachodzi. I 3, ja nie mam lusterek. Ja sobie wcale nie robię, że ja się tutaj muszę dobrze przyglądać.
Bo jak teraz się wykręciłam mocno, a teraz patrzę, a tu róg naczepy tak strasznie zaszedł. O, od razu się ładnie szlaban otworzył sam. Przynajmniej tyle. No dobrze. No i teoretycznie mamy jeszcze 5 km tylko, tak się zastanawiam, jak tam dojechać, bo rozładunek mamy tak, że powiem Wam szczerze, że no, teoretycznie wszędzie są zakazy, no ale to wiadomo, że czasami tak jest, że jak się już zjeżdża troszkę dalej do autostrady, no to czasami się jeździ pod zakazy. Natomiast tak rzeczywiście jest, bo czasami się okazuje, że niby na mapie, w nawigacji jest zakaz, ale w życiu prawdziwym tego zakazu nie ma, więc się dowiemy niebawem, ale jesteśmy już blisko rozładunku. No i co, jest zakaz? Mieć cel, dobra, jak jest cel, no to jedziemy. Często właśnie tak jest napisane na drogach, że jest pokazany zakaz, ale jest tam napisana taka litania, że zakaz jest nieważny, jeżeli na przykład się cel, czyli rozładunek lub też załadunek jest właśnie na tej trasie. Czyli to oznacza wtedy, że niby jest zakaz, ale jak tam masz biznes do załatwienia, no to możesz jechać. W takim wypadku idziemy się szybko meldować. Chcę się tu zapytać. Teraz gorąco trzeba będzie się napodzić przy tym rozładunku. Good. Good. Czy ja tego nie umiem? A to się pewnie jakoś... Aha, okej. Patrzcie, to jest na stałe. Zrobione. Zawracamy, jedziemy po dokumenty i koniec roboty. Teraz tak, kolejnym, ostatnim etapem zakończenia tej pracy to jest znowu wejście w aplikację. Czyli tak, wchodzę sobie w aplikację Load Today i teraz tak, mam miejsce rozładunku. Teraz pokazuje mi tutaj wykrzyknik, czyli trzeba jeszcze wysłać dokumenty od razu, więc popatrzcie, kamera, więc od razu, czekajcie, o tak, to jest pierwsza i to jest to samo, więc jeszcze o tak, jeszcze jedno, znowu kamera, no i popatrzcie, mamy już teraz znowu upload w trakcie. No popatrzcie, zakończone. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że właśnie od tej pory, jak już to załadowałam, liczy się termin płatności. Termin płatności w PLKW Walter wynosi ile? Dla transportowców sami wiecie, co to oznacza. Generalnie to jest bardzo krótki termin płatności w transporcie.
45 dni to jest standard, a bywa i dłużej. Mamy odhaczone i jeszcze sobie zobaczę tam te punkty. No. Więc chodzimy znowu w Tracker Points. No i mam znowu 20 punktów za załadowanie dokumentów, więc widzicie, tak to po prostu ziarnko do ziarnka i zbiera się miarka, jak to mówią. No i po robocie zasuwamy szyby. To nie był oczywiście cały dzień z życia kierowcy na Intermodalu, bo ja zaczęłam go dzisiaj dosyć późno, więc jest już godzina, widzicie, 4, do tej porze cudów się nie zdziała, ale generalnie mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę na Intermodalu. Tym razem podpięliśmy gotową naczepę i rozładowaliśmy, ale tak samo działa to w drugą stronę, czyli podejmuje się naczepę, ładuje się i odstawia się na terminal. W skrócie zawsze krótkie czasy, w skrócie generalnie jazda mniej więcej po tych samych klientach, na te same terminale. Bardzo przewidywalna praca, w dużym stopniu łatwa do zaplanowania, więc jest tutaj też trochę pracy fizycznej, nie ma co ukrywać. Jak to w transporcie, często trzeba jednak zabezpieczać ładunek, no ale jest wszystko przewidywalne, więc dla tych przewoźników, dla tych kierowców, którzy lubią mieć wszystko poukładane, a wszyscy to lubimy, no to wydaje mi się, że jest to gra warta świeczki. A teraz już z pustą naczepą jedziemy na bazę do centrali LKW Walter. Jedziemy. Jeżeli chcielibyście jeździć w transporcie intermodalnym, ale trochę się obawiacie, że nie wiecie co, gdzie, jakie są procedury, to słuchajcie, tutaj w aplikacji na głównej stronie jest opcja treningów i są krótkie filmiki na różne tematy, na przykład sprawdzanie naczepy. Popatrzcie. Na każdy temat jest praktycznie nagrany filmik, który w bardzo obrazowy sposób pokazuje, co i jak robić. Szkoleń jest dużo, jak widzicie, można się domyśleć. Koła się kręcą. I pas się przecina. No, i teraz, jak nie zaczepiano w dziurę, ciężarówka jedzie po dziurach, jedzie i się zerwało. I planteka jeszcze się podarła. To już w ogóle. Więc jest obrazowo wszystko zrobione w sposób przystępny, bym powiedziała. No i dobra, po robocie jakie są plusy? Przewidywalność, bardzo dużo powtarzających się punktów. Pracuje się tylko w ciągu dnia. Są to krótkie trasy, dużo się jeździ po okolicznych miasteczkach, wioskach, co oznacza, że się ma bardzo dobry dostęp do wszelkiej infrastruktury, do sklepów i wszelkich jakichś takich atrakcji. No i wygląda na to, że praca zaczyna się wcześnie rano, ale też wczesnym popołudniem, jak na ten zawód się kończy. Ale można wszystko bardzo dobrze planować, wiadomo kiedy trzeba być w pracy, wiadomo kiedy praca się kończy. No i jest wszystko poukładane. Co kto lubi, moje doświadczenie już pokazuje, że jednak kierowcy wolą wiedzieć kiedy wracają z pracy, wolą jeździć w ciągu dnia i pracować w ciągu dnia, a nocą sypiać, chcą mieć wieczór dla siebie, chcą być jak najwięcej w domu, no i zdaje się, że to jest właśnie ten typ pracy. Intermodal. No dobrze, taka przygoda. Co myślicie? Dajcie znać. Mam teraz nad czym myśleć. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!